Hej, ponieważ wiosna za pasem, można rozpocząć sezon samochodowy, to pokażę Ci to, co najlepszego jest w moim garażu, żebyś miał do myślenia, tak, czy warto pracować i po co pracować i robić to mądrze i skutecznie i z tym wszystkim, co opowiadam na tym kanale. Bo możesz powiedzieć, a tam Jacek gadasz, ale wiesz, takich gadaczy jest sporo. Więc wiesz, to nie jest tak, że ja pieniądze wydaję tylko na samochody, ale samochody jest to jakiś tam procent od, to jest mój podatek od przyjemności. O, tak to nazwę. I jakiś tam procent dochodów przeznaczam właśnie na samochody, bo je lubię. W zasadzie prawie każdy z nich już pokazywałem, poza jednym, który jest schowany za mną. Zaraz o nim troszkę opowiem. Więcej akurat o tym, który jest schowany za mną, opowiem. W tym miesiącu zrobię jeszcze jakiś filmik, więc jak zasubskrybujesz ten kanał, gdzieś tam są przyciski, wiesz jak to się robi, to dostaniesz powiadomienie, że o tym jest filmik. Tutaj za mną jest w tym momencie 2350 koni mechanicznych w tych czterech oto samochodach w kolorze, no zgadnij jaki kolor samochodów mi teraz podchodzi. Ok, o tym filmik robiłem już kiedyś, tylko że wtedy był oklejony. To nie jest zwykły Lancer, bo jest to Lancer, który jest prawdopodobnie jednym z lepszych Lancerów w Polsce, bo ma to 510 koni, ma podtrzymanie turba i to nie takie zwykłe jak jest w normalnych wyścigówkach, tylko tu jest takie, które oszczędza silnik, a daje większy power. Na sekwencyjnej skrzyni, to dla miłośników wyścigów to jest cudeńko. Generalnie na jakie zawody tym się nie pojedzie, to się wygrywa, bo samochód robi robotę. To jest M4, ale to też nie jest zwykła M4, tylko jest to M4, którą powiem Ci, że ja jestem w tym samochodzie zakochany. Naprawdę. Bo kupiłem ją całkowicie przypadkiem. W ogóle nie miałem zamiaru kupować M4, bo M4, którą jeździłem kilka lat temu, miałem okazję pojeździć M4 i strasznie trudno mi się to prowadziło i po prostu bałem się tym jeździć, ale minęło parę lat, już troszkę powiedzmy lepiej jeżdżę, więc ta M4 ma takie parametry jak nowy Porsche Turbo S, czyli 650 koni, 800 Nm. Powiem Ci, że to jaką to daje frajdę z jazdy, to jest po prostu kosmos. To jest kosmos, co ten samochód robi. Jak przewiozłem moją znajomą, która jeździła różnymi fajnymi samochodami, jak gdzieś tam wyprzedzałem, to komentarz jej był taki: to jak ten samochód jedzie, to klękajcie narody. Tak powiedziała. No cóż, naprawdę na filmiku w tym miesiącu opowiem o nim więcej. A nie chciałem go kupić, bo to jest samochód od mojego trenera. Mówiłem kiedyś, taki pan Mateusz Lisowski, który zrobił go pod siebie, żeby mieć pod trening, żeby był po prostu trudny do prowadzenia. To jest naprawdę trudny do prowadzenia. I ponieważ kiedyś nim się przejechałem, widziałem co się dzieje, po prostu utrzymanie go na drodze to jest wyzwanie. Ale jak się już nauczy człowiek tym jeździć, to jest, no wiesz, 7,5 tysiąca w pierwszym miesiącu jazdy nim zrobiłem, także to wiele mówi o tym. O GTR-ze to już też chyba była mowa, chociaż może też nie tak dużo. GTR ma skromne 570 koni. GTR to jest w sumie coś takiego jak Turbo S, tylko że 2 razy tańszy, bo elektronika robi za kierowcę, więc nie trzeba być specjalnie rozgarniętym kierowcą, żeby sobie poradzić z takim oto samochodem. Jazda nim też jest nieprzeciętna, ale to filmiki były, może jeszcze nagram filmik na jego temat. I ostatni Audi RS7. To jest też Audi, które też nie jest zwykłym Audi, bo ono ma 620 koni i to ma 620 koni seryjnie. Dlatego, że to jest wersja Performance i wersje Performance mają normalnie chyba 605 koni, ale on ma seryjny, znaczy w salonie montowany wydech Akropowicza i generalnie robi taki huk, jak się tam przekroczy 4000 obrotów, po prostu głowa mała. Więc jeśli mnie zapytasz, jakie lubię samochody, to nie są to
wygodne, jakieś tam do wożenia wygodnie 4 liter typu jakieś Bentleye czy inne Rollsy i tak dalej. Może w przyszłości. Jak mnie zapytasz, dlaczego taki kolor? Odkryłem, że jest kilka zalet właśnie takiego koloru, jak mam teraz samochody. Pierwsza zaleta jest taka, że jakoś mniej policja zauważa samochody w takim kolorze. Do tego można nim jeździć cały miesiąc i nie widać brudu, więc jest to wygodne. I może to jest to, że w Polsce jak jest taki samochód, który nie jest wulgarny w czerwonym kolorze, to nie kłuje tak w oczy i ludzi nie wkurza, a Polska niestety jest krajem takim jaki jest, że żal ludziom dupę ściska i cóż począć. Jeśli mnie zapytasz o to dwie rzeczy jeszcze sobie powiemy. Który jest najprzyjemniejszy do jazdy i może o ekonomikę takich samochodów. Najprzyjemniejszy do jazdy to jest kosmos, co ten samochód robi. Potem ten, a potem ten, ale tym niewiele jeździłem, no bo jeżdżę non-stop tym teraz. To jest mój samochód teraz na co dzień i tym praktycznie gdzie się da, jak się da, jeżdżę. Jeśli chodzi o ekonomikę, ten samochód, spalanie podczas jazdy torowej to jest 85/100. Jak czołg, tak. Ten samochód, który jest najmocniejszy z tych wszystkich, pali najmniej. Oczywiście kwestia jak się jedzie. Jak się jedzie torowo, to wiadomo, że swoje pali, ale przy normalnej drogowej jeździe, zgodnie z przepisami, pali poniżej 10 litrów. Szok. Ten samochód pali najwięcej. Ok, jakbym Lancerem jeździł normalnie, to by palił pewnie z 10-11 litrów tej konfiguracji, ale tym się nie da jeździć normalnie, bo on jest na to zrobiony. Najwięcej pali ten, bo tym jak jest ustawiony licznik, pokazuje tam spalanie od początku, wychodzi 18,5 litra i w zasadzie ciężko zejść poniżej 18,5. Tym samochodem też spokojnie można 18,5 spalić, jeżdżąc tak jak tym samochodem można jeździć, ale jeśli się nim jeździ grzecznie, to wyłącza mu się połowa silnika. W sensie, no jest to tak skonstruowane, żeby właśnie oszczędzać paliwo i wtedy potrafi też zejść poniżej 10 litrów. Ale gdybym miał teraz wybrać jeden i tylko i wyłącznie jeden, myślę, że zostawiłbym sobie GTR-a. Dlaczego? Dlatego, że GTR-em się jeździ cudownie, ma niesamowite parametry, niesamowicie przyspiesza, jest wygodny, jest cichy. Już jedzie 5 samochodów, to trochę hałasu będzie, muszę ich przepuścić. GTR-em można jeździć i na co dzień, i od święta, i w zimie też nie ma problemu. Ok, teraz zim nie ma. Ponieważ RS7 za dużo nie jeździłem, tylko ja z RS7 mam problem, bo RS7 jest super, tylko że jedyny problem jaki z nią mam, to jest to, że ona jest duża gabarytowo i jest ciężka. I to jest jedyny problem, dlaczego nią nie jeżdżę. Ale myślę, że gdybym miał rodzinę, ileś tam dzieciaków, teściową, wszystko zabrać, no to wtedy RS7 byłaby idealna, bo i ten, czekaj, tak pokażę, i ten ma tylko 2 pary drzwi, więc wsiadanie, wysiadanie jest problematyczne, ale RS7 ma normalnie 5 nawet drzwi. Aha, to możesz mnie jeszcze zapytać, ile kosztuje utrzymanie takich samochodów. Może lepiej nie wiedzieć. Ja wiem, że w Polsce teraz mnóstwo kanałów powstało, gdzie tam różni ludzie pokazują, jak się zarabia na nieruchomościach albo na kryptowalutach itd., więc ja Ci pokazuję, jak się zarabia na internecie, bo to mam z handlu tego, co sprzedaję na Amazonie, z tego, co sprzedaję w internecie, tak to wygląda. I nie zajmuję się ani kryptowalutami, ani nieruchomościami i jak widać
no, da się. Ok. Zapraszam do komentowania, który Tobie się podoba. Na pytania będę odpowiadać i nie będę ich odpalać, bo tutaj są czujniki dymowe i jak odpalę te samochody, a to nie jest tak, że one są głośne, one są bardzo głośne. A gdybym odpalił Lancera jeszcze na podtrzymaniu, to głowę by urwało. Ok, dziękuję bardzo, do usłyszenia.